Witajcie na kanale Faustos Polska, z tej strony Damian. Dzisiaj będzie taki nietypowy materiał, dlatego że pokażę Wam, w jaki sposób, wykorzystując ChatGPT, możecie stworzyć swój model 2D czy też 3D i następnie wydrukować go na drukarce 3D lub też wykonać ten model na frezarce czy też ploterze CNC. Pokażę Wam tak kompleksowo, jak to zrobić od A do Z. Sam, szczerze mówiąc, trafiłem na podobne materiały siedząc w święta i przeglądając, co ciekawego pojawiło się na YouTubie, i stwierdziłem, że jest to temat wart pokazania, dlatego przełożę go na język polski mniej więcej, bo takie materiały częściej pokazują się niestety w języku angielskim, a jest to na pewno ciekawa metoda, którą warto poznać. Tak więc zachęcam do oglądania tego materiału wideo. Jak widzicie, przede mną jest okno ChatGPT. Ja korzystam akurat z aplikacji na komputerze. No i pierwszym krokiem, który musimy zrobić, to wprowadzić odpowiedni prompt, czyli polecenie, żeby nasz czat przygotował dla nas jakąś grafikę. Ja przygotowałem sobie takie proste polecenie, które możecie oczywiście sobie ode mnie skopiować, a które to powinno nam pozwolić stworzyć grafikę, która będzie zrozumiała dla czata, i on stworzy dla nas taką grafikę, którą następnie będzie łatwo nam przerobić. Polecenie mniej więcej brzmi tak: stwórz minimalistyczną, jednokolorową ikonę przedstawiającą, i tutaj musicie sobie wpisać co. Ja wpisałem myśliwiec w jednolitej czerni na prostym białym tle. Dzięki temu będziemy mogli łatwo sobie w kolejnym programie oddzielić, jakby przygotować plik SVG, który wykorzystamy w kolejnym oprogramowaniu. Projekt powinien być prosty i wyrazisty. Unikaj gradientów, cieniowania i drobnych szczegółów, skupiając się na czystych liniach. To wszystko jest związane z tym właśnie, żeby ten projekt był na tyle prosty, żebyśmy go w łatwy sposób mogli sobie przerobić. Ikona powinna być wyśrodkowana. Czekajcie, tu usunę, bo slash mi się wkleił. I dobrze zbalansowana z odpowiednią ilością przestrzeni wokół. Staraj się nie dzielić ikony na kilka elementów. Całość powinna tworzyć jedną formę. Czasem czat przygotowuje różne grafiki i są elementy oddzielone. O ile chcecie później taki projekt sobie gdzieś tam przygotowywać, bardziej rozbudowywać, no to ten fragment można usunąć. Aczkolwiek jeżeli byście chcieli, żeby on się skupił na tym, żeby to było wszystko w jednej formie, żeby nie było gdzieś, powiedzmy, byśmy robili renifera i żeby ucho nie było osobno, czy ogon żeby nie było osobno, tylko żeby to wszystko było połączone, no to warto mu dopisać jeszcze takie zdanie, żeby on tutaj to dobrze zrozumiał. Wykorzystaj kreatywnie przestrzeń negatywną, aby dodać głębi projektowi, czyniąc go skalowalnym i łatwym do wektoryzacji. Nie należy dodawać żadnego tekstu ani napisów, no bo nie chcemy, czat często gdzieś te napisy takie robi w swoim stylu, które niekoniecznie są poprawne, czy to gramatycznie, czy w ogóle różne rzeczy tworzy. Tak więc ja wykorzystam taki prompt, zaraz zobaczymy, co on nam stworzy. Wy, tak jak powiedziałem, możecie sobie skopiować treść tego prompta. Pamiętajcie, że im lepiej tutaj zadeklarujecie mu, jak chcecie, żeby wyglądała taka grafika, tym to lepiej powinno wyjść. O, i widzicie to, o czym mówiłem, czyli tutaj nam czat oddzielił te elementy, a ja nie chcę, żeby to było oddzielone, dlatego wejdę sobie w tę grafikę i jeszcze tutaj mu zaznaczę, żeby te elementy, tutaj te i te, zaznaczę tutaj tu, tutaj mu dopiszę komentarz: połącz te, połącz, połącz te elementy. Mam nadzieję, że on to teraz nam połączy. Niestety czasem, mimo tego, że staramy się jak najbardziej precyzyjnie mu te polecenie wysłać, no to on robi to tak, jak widzicie tutaj, ale mam nadzieję, że za chwilę to poprawi. Ok. No i tutaj to już wygląda lepiej. Co prawda jeszcze tutaj bym sobie to też połączył, żeby to wyglądało ciekawie. Może mu tu jeszcze poprosić go jeszcze generuj kolejny projekt. Zobaczymy, jak wyjdzie kolejny projekt. Bo ten już jest w miarę dobry, aczkolwiek jeszcze bym chciał zobaczyć, co on nam tutaj zrobi ciekawszego. Widzicie, znowu tutaj rozdzielił te elementy. Jeszcze raz napiszę: przygotuj kolejny projekt. Pamiętaj o tym, aby nie było oddzielnych elementów. Znaczy, widzicie, nadal tutaj mamy niestety, ale oddzieloną część elementów. Więc ja mu jeszcze raz spróbuję to zaznaczyć.
napiszę mu połącz te elementy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj też są dwa elementy, które też są oddzielnie. Ok, no i ten model już wygląda, myślę, w miarę dobrze. To sobie wyrzucimy już w obróbce ręcznej, tak więc zapisuję ten projekt i przejdziemy sobie zaraz do kolejnego programu. Ponieważ nie wiem, czy to akurat jest tylko u mnie, czy tutaj można jakieś to zmienić. Prawdopodobnie w ustawieniach jest taka opcja, jak się domyślam. Aczkolwiek w momencie, kiedy klikniemy sobie zapisz, zwróćcie uwagę, on zapisuje to jako plik web. I ten plik niekoniecznie będzie odczytywany przez kolejne oprogramowanie Inkscape, dlatego za chwilę Wam pokażę, jak go można sobie jeszcze łatwo przerobić w plik PNG czy też JPG. Aby przerobić taki plik web do na przykład JPG, wpiszcie sobie web webp tu JPG i jak widzicie, to jakieś oprogramowanie nam się, jakieś strony internetowe nam się pojawiły. Ja korzystam z tego I love IMG. Tutaj przyniosę sobie pobrane przed chwilką zdjęcie. Konwersja do JPG, teraz pobierz. No i oczywiście zapisujemy sobie ten nasz plik pobrany. On już jest w formacie JPG. Kolejnym krokiem będzie przejście do programu Inkscape. Jeżeli ktoś z Was nie ma, no to w komentarzu, w opisie tego materiału wideo umieszczę link do tego oprogramowania. Jest ono darmowe, możecie sobie je pobrać. I kiedy odpalicie sobie to oprogramowanie tak jak ja, no to musicie sobie przeciągnąć Wasz pobrany przed chwilą rysunek, czyli ten plik JPG, który przed chwilą przekonwertowaliśmy z WebA do właśnie Inkscape'a. Ewentualnie możemy to zrobić tak, że tam się, czekajcie, mi tutaj wyskoczyło okno, zaraz Wam pokażę. Tutaj jak Wam wyskoczy to okienko, klikamy po prostu OK, tak jak to jest u mnie. I jak widzicie, plik został załadowany. Oczywiście ewentualnie możecie kliknąć sobie plik i tutaj jest otwórz i wtedy wskazać ten plik, który przed chwilą pobraliśmy. W momencie, kiedy ten plik już mamy załadowany, przechodzimy do zakładki ścieżka, wektoryzuj bitmapę. Tutaj mi się pojawiło osobne okno. No i ważne, żebyśmy mieli zaznaczone tutaj aktualizację na żywo. To będziemy widzieli, jak nasz program oddzieli. Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy oddzielili to tło od właściwego obiektu, tak abyśmy następnie z krawędzi tego rysunku mogli stworzyć kontur. Więc tutaj sobie sprawdzamy, czy wszystko nam pasuje. Ja tutaj widzę takie małe artefakty. Widzicie, tutaj mi się to nie podoba. Spróbujemy sobie tutaj zwiększyć progi, na przykład, żeby on to nam połączył. Ok, jak widzicie, tego na dole już nam nie potrzeba. Jak widzicie, tutaj w miarę to wygląda. Myślę, że będzie ok, więc damy zastosuj. W tym momencie nam się pojawił nasz rysunek bez tła. Ten w tle możemy usunąć. No i mamy ten nasz właściwy model. Teraz klikamy sobie ścieżka i kontur w ścieżkę. W tym momencie tak naprawdę ten plik już mamy gotowy. Jeszcze co moglibyśmy sobie zrobić, ja przybliżę go, usunę sobie te elementy, które mi tutaj nie pasują, to też usuńmy ten znacznik i tutaj z drugiej strony też go usunę, bo go po prostu nie potrzebuję. To też usuńmy. Dobra, więc tak wygląda nasz model. Teraz klikamy sobie plik, no i zapisz jako i zapisujemy to jako plik SVG. W kolejnym etapie wykorzystamy oprogramowanie Fusion 360 od Autodesku. Jak widzicie, ja już sobie je uruchomiłem. To oprogramowanie pozwoli Wam zarówno na stworzenie pliku do drukarki 3D, jak i wygenerowanie tak naprawdę ścieżek, kiedy byście chcieli wykonać sobie ten element na Waszym ploterze CNC. Dla osób, które chcą tak naprawdę drukować, a nie mają plotera CNC, możemy też wykorzystać inne oprogramowanie, które za chwilkę Wam pokażę, ale na razie skupmy się na Fusion 360. Fusion oczywiście możecie pobrać również ze strony Autodesku. On jest chyba na 30 dni darmowy, z tego co się orientuję, aczkolwiek w zależności od tego, kiedy oglądacie ten materiał wideo, może być różnie. Jest też ta wersja normalnie odpłatna. Ja aktualnie korzystam z wersji, jak widzicie,
próbnej, jeszcze 8-dniowej, dlatego że tam musiałem pewne zmiany zrobić, aczkolwiek na co dzień korzystam z płatnej wersji. Tutaj Wam pokażę, że jest to też możliwe w wersji próbnej. Kiedy uruchomiliśmy sobie oprogramowanie Fusion 360, musimy nasz plik SVG zaimportować sobie do tego oprogramowania. W tym celu klikamy tutaj w ikonę Wstaw i wybieramy sobie opcję Wstaw plik SVG. Następnie musimy oczywiście ten plik wczytać z naszego komputera, więc klikamy Wstaw z komputera. No i szukamy naszego pliku, który przed chwilką sobie zapisaliśmy jako plik SVG na naszym komputerze. Otwórz. I kolejnym krokiem, który już nieraz pokazywałem, to jest wybór płaszczyzny, na której ma być ten rysunek umieszczony. Warto sobie kliknąć tutaj góra, no i tutaj między osią Y a osią X umieścić sobie nasz rysunek. Jak widzicie, mamy tutaj nasz model, możemy go sobie przesunąć, możemy sobie go zwiększyć, zmniejszyć do takich rozmiarów, jakie chcecie, jakie potrzebujecie. Ja go sobie delikatnie zwiększę, dam go mniej więcej tutaj na środek, OK, i damy zakończ szkic. W tym momencie mamy już płaski rysunek w naszym oprogramowaniu Fusion 360. Kolejnym krokiem będzie wyciągnięcie go oczywiście w przestrzeni. W tym celu klikamy sobie tutaj na tę ikonę, albo po prostu klikamy Q, tak de facto. Nie wiem, dlaczego tutaj zmienili na E. Tutaj widzę, że w skrócie jest E. Ja klikam zawsze Q. Zaznaczamy sobie środek naszego modelu. No i załóżmy, że on byśmy chcieli, żeby on miał 5 mm wysokości. Zaznaczmy sobie nowy komponent. I jak widzicie, mamy w tym momencie już nasz model gotowy. Teraz, kiedy byście chcieli, aby go wyciąć na przykład w jakiejś tam sklejce, no to oczywiście musicie przejść do projekt, wytwarzanie i ustawić wszystkie parametry tak, aby można było go sobie wyciąć, czyli zaczynamy standardowo od, od ustawień bazowych, gdzie wskazujemy punkt początkowy, gdzie określamy nasz półfabrykat, czy mamy grubszy niż nasz model. Tutaj załóżmy sobie, żebyśmy mieli 0, wysokość materiału 0, czyli mamy sklejkę piątkę, tak jak nasz model ma piątkę, gdzieś tam boków nie mamy, też 0, klikamy sobie OK. No i następnie te wszystkie parametry związane z wycinaniem byśmy musieli sobie wprowadzić, czyli załóżmy, żebyśmy mieli tutaj kontur, no to oczywiście musimy sobie wybrać jakiś frez. Tak na szybko już Wam przejdę przez te etapy, żeby pokazać. Załóżmy, żebyśmy wycinali sobie frezą jakąś 3.1.75. Przechodzimy tutaj do ustawienia. Tutaj frez walcowy załóżmy płaski. Wprowadzamy sobie oczywiście parametry naszego frezu. Niech to będzie ta trójeczka. Załóżmy, że 3 mm byśmy obrabiali. Parametry skrawania warto sobie standardowo wprowadzić. My co prawda dzisiaj nie będę Wam pokazywał, jak to będziemy wycinać, no ale wprowadzamy sobie oczywiście tutaj jakieś parametry. Kiedy to sobie wszystko wprowadzimy, geometria, zaznaczamy sobie geometrię naszego modelu, gdzie chcemy, czyli po krawędziach, jak ma się poruszać nasz frez, klikamy OK, no i czekamy, aż zostanie stworzona ścieżka. Jak widzicie, tutaj prawie wszystko zostało dobrze zrobione. Okazuje się tylko, że tutaj nasz frez jest za duży i nie wytnie nam tutaj, widzicie, tych elementów, tak więc albo byście musieli zeskalować sobie ten model na większy, tak żeby ten frez Turika sobie z tym poradził, albo wykorzystać jeszcze mniejszy frez, taki, który pozwoli Wam dojechać właśnie w te wszystkie krawędzie. Następnie taki model sobie zapisujemy jako G-code, to znaczy model. Te wygenerowane ścieżki zapisujemy sobie wykorzystując postproces w G-code, no i oczywiście możemy wykonać to na naszym ploterze CNC. Osoby, które by chciały taki model sobie wydrukować, w tym momencie wykorzystują opcję eksportuj. Zapisujemy sobie to jako plik STL. Napiszemy sobie tutaj, niech to będzie myśliwiec. Eksportuj. Program nam wyeksportował to oprogramowanie. Ja wykorzystuję Super Slicera do tworzenia G-kodu dla mojej drukarki V-Minion, więc tutaj znowu przyniosę sobie nasz model myśliwca. Jak widzicie, mój myśliwiec się już tu znajduje. Klikam cięcie.
No i nasz model w tym momencie, kiedy przerzuciłem go do oprogramowania, jest gotowy. Mogę sobie zapisać jako już gotowy projekt, czyli eksportuj G-code. Zapisujemy, no i wrzucamy oczywiście do naszej drukarki 3D i mamy gotowy model, jak tutaj widzicie. Oczywiście moglibyśmy taki model sobie jeszcze gdzieś tutaj przerobić. Załóżmy, że chcielibyśmy, żeby on był w formie breloka, więc nie ma nic prostszego, tylko wybieramy sobie płaszczyznę znowu. Tutaj rysujemy, powiedzmy, tu będzie mniej więcej środek. Zobaczmy, niech to tak wygląda. Dodajmy, połączmy te koło razem z naszym modelem. Połączenie. Ok. Gdybyśmy chcieli jeszcze sobie zrobić tu jakiś otwór, powiedzmy, na klucze. Oczywiście to trzeba było dopracować, ja wam pokazuję w takim dużym skrócie. W dół. No i mamy to w formie breloka. Tak więc możecie taki model sobie przerobić według własnego uznania, w zależności od tego, co chcecie tak naprawdę wykonać. No i teraz możemy sobie przejść też do drugiego oprogramowania, które można wykorzystać, szczególnie dzisiaj, kiedy bardzo popularne są drukarki Bambu Lab. Okazuje się, że do tego oprogramowania możemy również wrzucić nasz plik SVG. Tak więc ja szybko uruchomię teraz oprogramowanie Bambu Lab, bo też mam je pobrane. Bambu Studio dokładnie. No i co ciekawe, właśnie o czym się dowiedziałem właściwie w ten weekend, no to do Bambu Studio możemy sobie przerzucać pliki SVG. Tak więc bierzemy teraz plik, który wcześniej już przygotowaliśmy, ten nasz SVG, który wygenerowaliśmy z naszego pliku w naszym oprogramowaniu Inkscape. Przeciągam po prostu mój plik SVG do oprogramowania Bambu Studio i jak widzicie, mój model też już jest gotowy. Nawet jeżeli ktoś z Was nie wykorzystuje na co dzień drukarek Bambu, no to myślę, że warto sobie pobrać to oprogramowanie, przerzucić nasz plik SVG właśnie do tego oprogramowania, a następnie zapisać sobie ten plik eksport jako plik STL, jako jeden obiekt. Właśnie, zapiszemy sobie go jako STL. I następnie, zakładając, że ktoś korzysta z Super Slicera tak jak ja, no to usuniemy sobie to, co już tutaj mam. Cyk. I przeciągnę nasz model myśliwca, który przed chwilą wyeksportowaliśmy z Bambu Laba do tego oprogramowania. Zobaczcie, czy mi się to zapisało. Gdzie ja to zapisałem? Eksportuj jako jeden do pobranych STL. No i ten plik teraz STL pojawił mi się rzeczywiście w pobranych i już go przeciągnę sobie do Super Slicera. I jak widzicie, mamy nasz model tutaj przerzucony. Tak więc jeżeli ktoś z Was nie ma oprogramowania Autodesk Fusion 360, to możemy się skupić tylko na etapie pierwszym wygenerowania grafiki, na przykład w czacie GPT, następnie pobrania tej grafiki, przerobienia pliku web na JPG za pomocą jakiegoś konwertera, który jest dostępny często online, następnie do Inkscape'a, gdzie tak naprawdę to, co już zrobiliśmy po kolei, każdy jest w stanie, myślę, samodzielnie zrobić, bo jest to oprogramowanie darmowe. Później pobranie sobie oczywiście Bambu Studio, przerzucenie pliku SVG do Bambu Studio, zapisanie jako STL, no i w tym momencie
czy to będziecie mieli kurę, bo nie wiem, może w kurze też już SVG można przerzucać, ja nie korzystam z kury, więc tak do końca nie wiem, czy Super Slicera, jeżeli macie, być może jakieś wyższe wersje Super Slicera, ja jak widzicie mam 2.4 wersje, też już umożliwiają tę funkcję. Ja widziałem, tak jak powiedziałem, materiał wideo, gdzie zostało wykorzystane oprogramowanie Bamboo Studio, no i pomyślałem sobie, że fajna jest to metoda rzeczywiście, żeby ze zwykłego SVG szybko sobie przygotować model 3D. Tak więc przeszliśmy przez wszystkie etapy, udało nam się z czarno-białego rysunku, jak widzieliście, przygotować prosty model 3D, który Wy oczywiście możecie sobie jeszcze jakoś tam przerobić według własnego uznania. Potraktujcie ten materiał wideo jako taką ciekawostkę. Mam nadzieję, że komuś się on przyda. No i oczywiście tutaj pod koniec roku życzę Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku od całego zespołu Faustlot Polska. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale wideo. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Oczywiście pamiętajcie jeszcze o łapce w górę subskrypcji i do zobaczenia i usłyszenia wkrótce. Na razie.